Wszystko można wypić, czasami dobrze przecedzić przez chlebek. Witamy Was, moi drodzy, po raz drugi na naszych gościnnych występach w Warszawie, na Czerniakowskiej, u naszego dealera w Warszawie, no bo temat ważny, nasze roadshow, czyli Dni Elektryfikacji w Toyocie. Pytań się zebrało mnóstwo, zderzyliśmy się z nimi w poprzednim odcinku, teraz zamierzamy się, Maćku, zderzać dalej. Z ogromną przyjemnością. No to ja zaraz pogrzebię i wyciągnę Ci kolejne pytanie. Zasięg i pojemność baterii w BZ4X, czyli naszym elektryku bateryjnym. Mówiąc o samochodach elektrycznych, zawsze musi paść pytanie o zasięg. Bateria w tym samochodzie jest dosyć duża, bo jest ponad 71 kWh, a więc to jest spora bateria, nawet jak na samochód elektryczny. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest auto duże, ciężkie. Jego zasięg szacowany jest w zależności od wersji. Maksymalnie do 500, około 16-18 km, jak dobrze pamiętam, w wersji z napędem na przednie koła. I tu są spore różnice. Trzeba pamiętać, że w ogóle w samochodach elektrycznych zasięg bardzo zależy od tego, co to za wersja, jak jest wyposażona. Dlaczego? Im lepiej wyposażona wersja, tym zasięg jej spada. Dlaczego? Bo po pierwsze rośnie masa, jak więcej doładuje wyposażenia dodatkowego, rośnie masa, więc auto jest cięższe, zużywa więcej energii. No i dwa, te elementy, które tam dokładam sobie, zazwyczaj zużywają energię. Czyli jeszcze raz, masa, tak? I więcej odbiorników, w związku z tym zasięg spada około 400, minimalny jest około 450 km z tego co pamiętam. No i oczywiście ważne jest, czy jest to napęd na 2 koła, czy na 4, tak? Czyli ten najniższy zasięg jest oczywiście w przypadku samochodu z napędem na 4 koła. I to jest to, co ważne, mimo że ten napęd na 4 koła jest bardzo inteligentny, on sobie przesuwa te momenty obrotowe między przednią a tylną oś, no to nadal samochód z napędem, z wersją napędu 4x4 będzie miał na baterii takiej samej, tak samo naładowanej, nieco krótszy dystans do pokonania. No tak, ale to też trzeba o tym pamiętać dla tych wszystkich, co jeszcze nie mieli okazji testować samochodów elektrycznych. Tutaj zasięg bardzo zależy od użytkowania, od użytkownika, no bo on może wynieść 500 km, ale równie dobrze w 200. tych samych warunkach może wynieść 200, tak? Ja mogę przypowiedzieć znowu na przykładzie swojego samochodu, który normalnie zużycie mam na poziomie 17 kWh na 100 km. Czy to dużo, czy mało, nieważne. Mało. Tyle. Mało. Tyle. Natomiast kiedy skorzystam troszkę z tego, co tam jest, co daje możliwość, rośnie do 33, 4, a nawet więcej. Koledzy uzyskiwali jeszcze lepsze rezultaty, w związku z tym podwajamy zużycie energii, a więc zasięg spada co najmniej dwukrotnie. To jest, no trzeba o tym pamiętać, warunki zewnętrzne, temperatura i tak dalej, więc to jest bardzo wiele zmiennych. Pompa ciepła w RAV4 plug-in i BZ4X, bo oczywiście i w hybrydzie typu plug-in, i w zwykłej hybrydzie, i w BZ4X, i nawet w Miraju, czyli wodorowym aucie elektrycznym, mamy pompę ciepła, która pracuje w trybie także klimatyzacji. Tak, pompa ciepła to jest w ogóle doskonałe urządzenie, bo to jest urządzenie, które nam zastępuje i ogrzewanie, i chłodzenie, tak? Które przede wszystkim urządzenie elektryczne, natomiast ono zużywa bardzo mało energii, około pół kilowata, taka, można sobie wyobrazić w wielu samochodach, no właśnie, warto sprawdzić, czy na wyposażeniu jakiegokolwiek samochodu, który będziecie Państwo kupować, jest pompa ciepła czy grzałka elektryczna. Dlaczego jest to ważne? No bo grzałka elektryczna zużywa 6-8 razy więcej energii, a wiadomo, że w przypadku samochodu elektrycznego to jest kolosalne znaczenie, tak? W związku z tym pompa ciepła powinna być w standardzie każdego samochodu elektrycznego. Właśnie, powiedziałeś, że w pluginie, w RAV-ie naszym pluginie, to też jest dla wielu osób zaskoczenie, bo to nie jest typowe rozwiązanie. Zastosowano pompę ciepła do ogrzewania, chłodzenia samochodu. Dzięki czemu nawet zimą możemy korzystać z tylko silnika elektrycznego, bez konieczności włączania, tak, w bardzo wielu pluginach, mimo że poruszam się na silniku elektrycznym, to wciąż pracuje silnik spalinowy, żeby dogrzać wnętrze. Zużywa paliwa, emisja CO2, nie o to w tym wszystkim chodzi, więc zawsze pompa ciepła w rozwiązaniach typu plug-in albo elektrycznych powinna być. Jeszcze warto powiedzieć o jednej rzeczy, że w przypadku samochodów elektrycznych ta pompa ciepła może też podgrzewać, chłodzić baterię, co też jest bardzo ważne. W BZ4X ostatnio inżynier Dziełak zrobił mi wykład. Średnio się skupiłem, niewiele dziś pamiętam, ale właśnie wskazywał te elementy, że jest świetnie wykorzystana, jest ta energetyka zwrotna, doładowywanie, schładzanie.
współpracy między pompą ciepła a samą pracą baterii. Czyli jak widzisz, prosta rzecz teoretycznie, samochód elektryczny, silnik, bateria, koniec, a jak dużo elementów dodatkowych, które ma wpływ kolosalny na zasięg, na zużycie energii. Maćku, następne pytanie. Zachowanie hybrydy plug-in po wyładowaniu baterii. Wspomniałeś o tym. RAV4 sztandarowy czy Tak NX jest. sztandarowy, Tak czyli jest. auto po rozładowaniu baterii nadal ma bardzo zbliżoną moc maksymalną i osiągi do tej wersji w pełni naładowanej. Ja powiem, że nawet dzisiaj specjalnie testowałem, bo czasami muszę też pojeździć trochę na wersji hybrydowej. Mój samochód RAV4 plug-in, który oczywiście normalnie zużywam zero. Zatankowałem 2 tygodnie temu, wciąż pełen bak, natomiast dzisiaj sprawdziłem sobie jeszcze raz, ile w ruchu miejskim zużywa paliwa. 5,3. 5,3, czyli tak jak jeździłem RAV-em hybrydą zwykłym, to jest tyle samo. Bo to jest chyba ważne i do rozwinięcia jeszcze 2 zdaniami. Zwracajcie Państwo uwagę, czy rozmawiają Państwo u jakiegoś dealera, nie wskazuję marek, o aucie hybryda plug-in, czy rozmawiają Państwo o aucie typu plug-in, czyli mówimy tu o 2 różnych przestrzeniach, prawda? Tak. U nas? No nie? No tak, dlatego że w Toyocie mamy to skonstruowane w ten sposób, że po wyczerpaniu baterii system nadal pracuje w wydajności klasycznej hybrydy, a u niektórych marek mogą zdarzyć się kłopoty, w sensie bardzo nam wzrasta zużycie paliwa, a spada nam dynamika. W większości przypadków, powiedzmy wprost, po wyczerpaniu baterii samochód przechodzi w tryb normalnego auta spalinowego. To chciałem powiedzieć, że poszło szybciej. Który dodatkowo ma niepotrzebny silnik elektryczny, niepotrzebną baterię, dodatkowe obciążenie. Tak. Natomiast w naszym przypadku pracuje jak normalna hybryda. Maćku, chłodzenie baterii w BZ4X to jest bardzo długi temat, mówię, po wykładzie inżyniera Dziełaka to ja już nawet się nie odzywam. Ale ja już o tym powiedziałem, mówiliśmy o pompie ciepła, tak? Więc z tym sprawa bardzo prosta. Chłodzenie i ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, natomiast warto jeszcze o jednej rzeczy może powiedzieć przy tej okazji. Chłodzenie oczywiście cieczą. Tak? To musi być, to jest o tyle istotne, że w przypadku naszych hybryd chłodzenie jest powietrzem. I pluginów również, hybrydy plugin także. Pluginów również, natomiast w przypadku silników samochodów elektrycznych obciążenie jest na tyle duże, czy przy szybkiej jeździe, czy przy ładowaniu na przykład bardzo szybkim, że musi być intensywne chłodzenie i to się odbywa za pomocą cieczy. Jak się tankuje Mirai? Pytanie niby banalne, no ale warto chyba przypomnieć, prawda? Mirai, czyli przypomnijmy samochód wodorowy, zresztą ten piękny niebieski, który stoi obok nas. No właśnie, tankujemy go tak naprawdę dokładnie tak samo, jakbyśmy tankowali LPG. Tak. A co prawda nigdy nie tankowałem LPG, muszę ze wstydem się przyznać, ale tak jak obserwuję, jak się tankuje Mirai, jest to dokładnie tak samo. Podpinamy odpowiednie złącze, czekamy około 3 minut, 3 do 5 w zależności od ciśnienia, od rodzaju stacji, ale to jest bardzo szybko. Czyli tak mniej więcej jak LPG, jak samochód spalinowy, jak tak tankujemy benzynę. I koniec. Tak? Czyli to jest ta podstawowa przewaga zawsze samochodu elektrycznego na wodór, którym jest Mirai w stosunku do auta na baterię, jakim jest BZ4X. Ja tylko dodam, że tam mamy 2 fazy tego całego procesu tankowania. Najpierw system po włożeniu tego nalewaka, spięciu tego nalewaka z otworem przyjmującym do baku w samochodzie wodór, następuje widzenie się systemów i sprawdzanie, że wszystko jest szczelne, prawidłowe, że tam nigdzie nie ma wycieków. To właśnie trwa około minuty, półtorej i potem rusza szybkie tankowanie. Wyrównywanie ciśnień i tak dalej. Tak jest. Zawsze, tak. Lecimy dalej. Czy można wypić wodę z Mirai? Piliśmy. Znaczy tak, specjaliści twierdzą, że wszystko można wypić, czasami dobrze przecedzić przez chlebek. Natomiast w przypadku wody z Miraja nie trzeba jej przecedzać, ponieważ to jest taka prawdziwa woda. H2O, czyli woda destylowana, która nie wiem, czy normalnie w ogóle można nawet taką czystą wodę aż tak destylowaną kupić. Czy można wypić? Oczywiście, że tak. Ona nie posiada żadnych innych związków. Byleby nie za dużo. W smaku nie ma smaku generalnie, jest trochę może taka metaliczna, natomiast nie ma smaku, bo smak dają nam te związki różnego rodzaju wapnia, różnego rodzaju minerałów w wodzie, którą pijemy na co dzień. Natomiast to jest czysta woda i można ją pić bez przecedzania, ale po co? Informacyjnie można pić, sprawdziliśmy to, żyjemy do dzisiaj, ale do picia polecamy klasyczne wody dostępne w handlu w Polsce, czy to gazowane, czy to wody tak zwane bez gazu. Czy Mirai to naprawdę auto elektryczne? No widzisz, to jest pytanie. Bardzo zasadne pytanie, bo tak naprawdę, mówiąc o samochodach o napędzie wodorowym, mówimy o 2 zupełnie innych rodzajach napędów. Po pierwsze, mamy do czynienia z samochodami elektrycznymi, gdzie prąd jest generowany przez ogniwo paliwowe
pozyskujące prąd właśnie z wodoru i to jest przykład Miraja, tak? Samochód elektryczny z normalnym silnikiem elektrycznym, tak, w którym prąd, który jest pozyskiwany, jest nie z baterii, a głównie z ogniwa paliwowego. Mówię głównie, bo ma małą baterię, taką jak samochód hybrydowy z różnych powodów. Ja to nazywam, że to jest takie auto elektryczne z własną mini elektrownią na pokładzie. Dokładnie. Że ona na bieżąco produkuje nam prąd potrzebny do tego, żeby ten silnik elektryczny mógł auto napędzić. Ten drugi rodzaj silników. Samochód z klasycznym silnikiem spalinowym, no oczywiście zmodyfikowanym, w którym zamiast benzyny spalamy wodór. Zgadza się. Tak, i tu znowu mnóstwo zalet, bo nie emituje tego wszystkiego, co mamy z emisji benzyny, natomiast emituje oczywiście tlen i wodór. Głównie są to rozwiązania jeszcze wciąż testowane. Tak? Trzeba o tym pamiętać, że wydajność tego na razie takiego sprawdzamy je w jest sporcie. Tak, Corolla na przykład sportowa, która jeździ, ściga się już, ona jest właśnie zasilana wodorem, ale tam mamy zwykły silnik, jak go nazwać, nie benzynowy, tylko wodorowy, atmosferycznie spalający wodór. O, więc też tam nie ma emisji, bo wodór się inaczej spala niż benzyna. Ale są też minusy tego rozwiązania, to przy innej okazji, zresztą opowiadaliśmy już o tym. Mnóstwo rzeczy Do dopracowania. No Maćku, coś do Maćka, bo Maciek jeździ hybrydą w RAV 4 hybrydą plug-in. Zasięg w hybrydzie plug-in, odpowiem za Maćka, no u Maćka to chyba ze 100 km plus na jednym naładowaniu. 500 go plus. znam. No bałem się powiedzieć 500, bo zaraz powiem, że to dyrdy mało. Znaczy tak, generalnie znowu zasięg elektrycznego samochodu to jest rzecz bardzo, bardzo taka względna. Skoro poruszyłeś już przykład mojego samochodu, zasięg, który mam codziennie. W mieście? Taki sam. Mieście, okolice, miasto podmiejskie, okolice. Ale jeżdżę też i obwodnicą, niestety, dlatego ten zasięg jest mniejszy niż powinien być. To jest 93 km i on jest, mam samochód już 4 miesiące, na początku był trochę mniejszy, teraz już tak się ustabilizował i od kilku miesięcy jest równo, bo zawsze jeżdżę taką samą drogą. Zasięg jest dokładnie 93 km. No ale to jest bardzo godny zasięg jak na auto typu plug-inu. Znaczy, powiem Ci, że gdybym użytkował go nie na obwodnicy i nie poza miastem, tylko w ruchu miejskim, pewnie bariera 100 km byłaby do przekroczenia. Natomiast no, znam użytkowników, którzy osiągają 60. No ale pamiętajmy, że bateria jest tam dużo większa niż w standardowych samochodach typu plug-in, stąd ten zasięg też jest większy. Ja miałem, żeby tak trochę zrównoważyć, ja w takim samym aucie, czyli w RAV 4 hybrydzie typu plug-in miałem 76-79 km zasięgu, tak może bardziej przyziemnie, ale nadal świetny wynik. No to doskonały, zaimponowałeś mi. Yes. Coś mi się w końcu udało osiągnąć w tych zużyciach, bo Maciek jest mistrzem nie do pobicia. I ostatnie pytanie, żywotność ogniw paliwowych w Miraju, to mądre pytanie. No właśnie, bo myśląc o bateriach, myśląc o silnikach spalinowych, zawsze zastanawiamy się, jaka jest trwałość. Natomiast w przypadku ogniwa paliwowego, no tam nie ma elementów ruchomych, tam nic nie trze, tam się nic nie rusza, tak? To po pierwsze. W związku z tym tam w zasadzie odbywa się na zasadzie prostego procesu reakcji chemicznej. Nic tam innego się nie dzieje. W związku z tym nie ma się co zużywać. Generalnie jest tak, że trwałość ogniwa paliwowego jest dużo większa niż trwałość nadwozia samochodu. W związku z tym zakłada się, że po końcu życia takiego Miraja jego napęd będzie wykorzystany, napęd mam na myśli ogniwo i zbiorniki, będą wykorzystywane do innych celów, na przykład do zasilania naszych domów. Tak, bo jak najbardziej tak, to jest już też oddzielny temat, na oddzielną dyskusję, ale z wodorem i z tym prądem z wodoru to możemy cuda stworzyć generalnie w gospodarce, ale to jest, mówię, oddzielny temat. To dziękujemy Wam bardzo. Dzisiaj nam było miło Was gościć na występach gościnnych w Warszawie, ale na ulicy Czerniakowskiej, a nie na Konstruktorskiej, dzięki uprzejmości jednego z naszych największych dealerów w grupie. No i cóż, zapraszamy na następne Q&A. Prosimy o nadsyłanie pytań, zadawanie tych pytań. Nie ma pytań głupich, nie ma pytań zbyt trudnych. Z każdymi się zmierzymy. Chyba dla Ciebie, dla mnie czasami bywają trudne, muszę przyznać, ja tylko zadaję pytanie. Ale generalnie tak, prosimy o każde pytanie na temat technologii, Toyoty, motoryzacji, z przyjemnością na wszystkie odpowiemy. Maciek uwielbia po prostu drążyć, dociekać, sprawdzać, a ma duże możliwości, bo jest rozpoznawalny nie tylko w polskiej organizacji Toyota, ale też za granicą, więc jak u nas to gdzie indziej się dowie, to inżynierowie mu podpowiedzą. Taki to ma dobrze. Serdeczności, pozdrawiamy i do następnego razu. Do zobaczenia, do usłyszenia.